Witam Państwa w nieco innej scenerii niż zazwyczaj, ale ostatnio nam się często zdarza witać Państwa w innej scenerii. Końcówka XX wieku obfituje w premiery nowych samochodów i tak będzie i tym razem. Ten samolot, który za mną Państwo widzą, to stara wersja Airbusa, który służy do przewozu części do innych samolotów. Właśnie tu na terenie tej fabryki w Toulouse zostaliśmy zaproszeni na premierę nowego samochodu Renault Laguna drugiej generacji. To, co zwraca uwagę z przodu, to wielkie światła. Nawiasem mówiąc, są to światła ksenonowe. Auto wyposażone jest standardowo właśnie w takie światła. Pokrywa bagażnika składa się głównie z wielkiej szyby oraz kawałka blachy. I jak to zwykle bywa z nowymi modelami, auto urosło. Jest dłuższe o 7 cm. W tej chwili jego długość wynosi 4,58 cm. Jest szersze niż poprzednia Laguna. W tej chwili 1,77 m i uległ powiększeniu rozstaw osi. W tej chwili wynosi 2,75 cm. Panie prezesie, kiedy możemy się spodziewać tego auta w Polsce? Laguna trafi na polski rynek na początku marca. Wiemy, że będzie sporo wersji, zatem z jakim wyposażeniem to auto będzie sprzedawane u nas? Będą dwie wersje, sedan i kombi, 3 silniki, diesel i 2 benzynowe, a wśród benzynowych V6 24-zaworowy i 2-litrowy. Pozostaje pytanie o cenę. Jest oczywiście trochę za wcześnie, aby mówić o dokładnej cenie, jest w końcu konkurencja na rynku, ale mamy nadzieję, że będzie to około ceny Mondeo, ale z lepszym wyposażeniem. Przyznają Państwo, że auto wygląda zupełnie inaczej niż dotychczasowa Laguna. Tak wygląda cała deska rozdzielcza. Po naciśnięciu pokrywy odsłania się radio z odtwarzaczem CD, schowek oraz uchwyt na puszki z napojami. Poniżej widzą Państwo system elektroniczny klimatyzacji w samochodzie o temperaturze ustawianej osobno dla prawej, a osobno dla lewej strony auta. Bagażnik ma ładny geometryczny kształt, a nadkola niewiele zmniejszają jego szerokość. Wielkość bagażnika to 435 litrów i jest to średnia wielkość w tej klasie. Tylna kanapa jest nieruchoma, składają się tylko oparcia w proporcji 2:3. Uzyskujemy wtedy powiększenie przestrzeni, ale podłoga nie jest płaska. Ładnie prezentuje się nowy panel zegarowy. Komputer pokładowy jest wyposażeniem standardowym. Ciekawostką jest, że nowa Laguna nie posiada w ogóle kluczyka. Do uruchamiania samochodu i wszystkich urządzeń, a także do otwierania tego auta służy taka oto karta mikroprocesorowa. Wkładamy kartę do czytnika, uruchamia się cała elektronika samochodu i specjalnym przyciskiem uruchamiamy silnik. Tym samym przyciskiem również wyłączamy silnik. I jeszcze dwie ciekawostki. Pierwsza, której Państwo nie widzą, ale sfotografowaliśmy ją osobno. Otóż każde koło, każda opona wyposażona jest w czujnik ciśnienia, który bezprzewodowo przekazuje dane na panel sterowania, oraz samochód w standardzie wyposażony jest w 6 poduszek powietrznych oraz kurtyny chroniące głowy przed uderzeniem. Tyle opisu samochodu, pora się przejechać. Podchodzę z hartą, otwieramy drzwi. Karta do swojego gniazda, zamykamy drzwi i uruchamiamy silnik. Jedziemy po ulicach Toulouse z dozwoloną prędkością 50 km na godzinę. Trzeba przyznać, że auto prowadzi się lekko i łatwo i przy tym w środku jest bardzo ciche. No ale 50 to żadna prędkość, w związku z czym jak będzie możliwość pojechania szybciej, no to oczywiście skrzętnie z niej skorzystamy. Mamy kawałek pustej drogi, spróbujmy przyspieszyć. 2, 3, 3000 obrotów, 3,5, 4000, 4, ładnie odzywa się silnik. Na liczniku mamy 100 km na godzinę, 5. bieg. I właściwie ze strony silnika nie dochodzą do nas żadne szumy. To, co słyszymy, to opony i podłoże. Od podwozia spodziewaliśmy się znacznie więcej. Mamy troszkę krętej drogi, możemy zobaczyć, jak auto trzyma się na zakrętach. Przyspieszam, wchodzimy w zakręt. Mogę się przekonać, że auto nieźle trzyma się drogi.
W seryjnym wyposażeniu znajduje się układ ESP, który stabilizuje tor jazdy i zapobiega poślizgom. No cóż, proszę Państwa, i tyle pierwszych wrażeń. Zjazd Nową Laguną. Nie mieliśmy okazji jeździć autostradą, sprawdzić prędkości maksymalnych i tak dalej, ale mamy nadzieję, że będziemy mieli ku temu okazję za 4 miesiące, kiedy auto trafi do Polski, kiedy będziemy mogli przeprowadzić normalny test i powiedzieć, ile warta jest Laguna 2, czyli Laguna nowej generacji. Panie Jurku, jeździ Pan autem, kupił Pan tanio, minęły 2 lata, powiedzmy 50 000 kilometrów. Mniej więcej. Na pewno do wymiany klocki, być może tarcze, z dużym prawdopodobieństwem amortyzatory. Czy liczył Pan, ile to wszystko kosztuje? No, w swoim samochodzie jeszcze nie. A mnie przyszło do głowy, że podanie tego typu kosztów może być o wiele ciekawszą informacją niż przegląd na przykład cen nowych samochodów. A wie pan, że rzeczywiście to jest pomysł. 5 popularnych samochodów klasy kompakt. Drugi przegląd to wymiana oleju i filtra oleju, wymiana świec, wymiana płynu hamulcowego, sprawdzenie układu hamulcowego, układu kierowniczego i zawieszenia. No ceny dość różne. Ford i Opel 450-550, natomiast dalej już marnie. No na przykład 750 zł Szkoda, która uchodzi od strony finansowej za atrakcyjny samochód. Przegląd jak przegląd, trochę gorzej, jeśli trzeba wymienić klocki i tarcze, a po 2 latach eksploatacji zdarza się to często. Tu zróżnicowanie cen jest znacznie wyższe. 640 zł przy Oplu Astrze i aż 1425 zł przy Toyocie. No tutaj obiegowe opinie o drogim serwisie Toyoty potwierdzają się. Pierwsza pozycja dotyczy klocków, druga tarcz. Suma obejmuje także koszty robocizny. To w warsztatach autoryzowanych. W warsztatach nieautoryzowanych jest mniej więcej o 1/4 taniej. Jest rzeczą normalną, że na naszych drogach po 2 latach jazdy I przebiegu mniej więcej 50 000 kilometrów. amortyzatory lecą i to bez względu na to, jakiej firmy. I teraz popatrzmy, znowu najdrożej jest w Toyocie. Pierwsza kolumna to ceny w serwisach autoryzowanych, druga w nawiasie to serwisy nieautoryzowane. W Fordzie nie ma różnicy, bo nie ma na rynku zamienników i trzeba amortyzatory kupić u sprzedawcy Forda. Sumowaliśmy te wszystkie wydatki i proszę popatrzeć, jak duże różnice występują w kosztach serwisu poszczególnych marek. 5000 Toyota, 3800 Golf, 3200 Octavia, 3000 Focus i 2900 Astra. W nawiasach ceny w serwisach nieautoryzowanych. W jednym z najbliższych programów opowiemy o najczęstszych uszkodzeniach, usterkach, jakie występują w najpopularniejszych autach i kosztach ich naprawy. Proszę Państwa, dziś w naszym teście przedstawiamy Opla Astrę, ale nie tego doskonale znanego z naszych dróg, tylko wersję ze spadzistym dachem, a więc wersję coupé. Samochód ten został zaprojektowany w słynnej włoskiej firmie Bertone, a więc tej samej, która 10 lat temu stworzyła Opla Calibre, znanego i cenionego do tej pory nie tylko ze względu na swój kształt. Opel Astra Coupé w Polsce na razie znany jest głównie z wielkich billboardów. Kosztować będzie niemałą kwotę, bo około 80 000 złotych. Każda szanująca się firma w celu poprawy swego wizerunku i zademonstrowania swych możliwości technicznych obok aut produkowanych masowo wprowadza usportowione wersje tych samochodów. Astra Coupé stanowi modyfikację stylistyczną sprzedawanej u nas od kilku lat kompaktowej Astry 2. Zaprojektowana została przez włoską firmę Bertone i to ciekawostka, tamże we Włoszech jest produkowana w liczbie 30 000 egzemplarzy rocznie, z których 2/3 trafia tylko na rynek niemiecki.
Na razie pod maską instalowane są dwa silniki o mocy 125 i 147 koni. Za chwilę dołączy 190-konny motor dwulitrowy z turbodoładowaniem. Auto jest dłuższe od normalnej Astry o 16 cm, ale o 3,5 cm niższe. Rozstaw osi jest identyczny i wynosi 261 cm. Przód w coupé i w Astrze 2 wygląda niemal identycznie. Podwójne światło i kierunkowskazy osłonięte przejrzystym kloszem, niżej w masywnym zderzaku okrągłe lampy przeciwmgielne. Tył w obu autach również jest podobny. Ale wszystkie te podobieństwa widać dopiero z bliska. Coupé robi wrażenie zupełnie innego niż Astra 2 auta. Jego sylwetka kojarzy się od razu ze sportową kalibrą, produkowaną przez Opla już chyba od 10 lat. Nie jest to przypadek. Opel chce, aby ta linia wyraźnie wyróżniała jego sportowe produkty. No cóż, auto stojące na leśnym parkingu wygląda, przyznają Państwo, ładnie, ale troszkę jak na zdjęciach reklamowych. Naprawdę opinie o sylwetce auta Astra Coupé prezentuje z zewnątrz, zajrzyjmy do środka, wyliczając plusy i minusy jej wnętrza. Najpierw zalety. Ładne, wyprofilowane sportowe fotele z możliwością powiększenia siedzenia. Ładna tylna kanapa z podłokietnikiem. Regulacja kierownicy z przyciskami do obsługi radia w dwóch płaszczyznach. Prosty mechanizm podnoszenia fotela. Ale ustawić oparcie możemy tylko przy otwartych drzwiach. Konsoleta środkowa z szaro-metalicznego plastiku wygląda ładnie tylko na zdjęciu. W rzeczywistości plastik jest dość tandetny. Na plus zapisujemy eleganckie wskaźniki zegarowe i komputer pokładowy informujący o średnim zużyciu paliwa, zasięgu, średniej prędkości itd. Oczywistym minusem jest komfort jazdy z tyłu. Opadający dach i duża tylna szyba sprawiają, że pasażerom nawet o średnim wzroście brakuje miejsca nad głową. Jak na coupé, Astra ma bardzo duży bagażnik, 460 cm3. W niewielu autach tego typu, ze względu na konieczność zachowania sztywności karoserii, da się złożyć tylne siedzenia. W Astrze można to zrobić, ale po pierwsze kubatory bagażnika ograniczają blachy konstrukcyjne i po drugie, mimo dzielonych oparć, kanapa jest monolityczna, a więc duża przestrzeń bagażowa, ale brak miejsca dla trzeciego pasażera. Tyle o szczegółach wnętrza. Pora na jazdę. Zanim jednak ruszymy. Nasze autko testowe napędzane było motorem o pojemności 2,2 litra. Maksymalną moc 147 koni uzyskuje ten silnik przy 5800 obrotach i da się rozkręcić aż do 6500. Największy moment obrotowy uzyskujemy przy 4000 obrotów. Z parametrów tych wynika, że aby efektownie jechać, trzeba ten silnik dobrze rozkręcać. Maksymalna prędkość, nie sprawdzaliśmy, to podobno 218 km na godzinę. No więc spróbujmy ruszyć. Jedynka, pisk kół, ale jakby zachwianie. To włączyła się kontrola trakcji, redukując poślizg. Bieg drugi, pedał do oporu i proszę popatrzeć, jak samochód odjeżdża. Na asfalcie niemal nie czuje się sztywności zawieszenia. Kamera zainstalowana w kabinie rejestruje tylko minimalne ruchy nadwozia. Po włączeniu biegu piątego i ustabilizowaniu prędkości w środku jest cicho, ciszej niż w Astrze 2. Natomiast przy rozpędzaniu coupé odzywa się niskim dźwiękiem, który tak lubią młodzi kierowcy. Proszę posłuchać. Bardzo efektowne są też manewry wyprzedzania. Po skręcie kierownicy żadnego zachwiania równowagi. Na gorszych nawierzchniach sztywne zawieszenie jest oczywiście bardziej odczuwalne. Jego sprężystość w połączeniu ze stosunkowo dużym rozstawem osi sprawia, że Astra Coupé pokonuje te nierówności bez nadmiernych podskoków i nigdy nie rejestrowaliśmy efektu piłki ping-pongowej charakterystycznego dla wielu aut tej klasy. W ciasnych zakrętach samochód zachowuje się bardzo poprawnie. Żadnego wyjeżdżania przodem na zewnątrz łuku, żadnych tendencji do zarzucania tyłu i to nawet po przyhamowaniu w zakręcie. Na parkingu próbowaliśmy wprowadzić auto w poślizg przy 40 km na godzinę i zaciągnięciu ręcznego hamulca. Proszę zobaczyć, takie były efekty. Układ kontroli trakcji bezbłędnie wyrównywał obroty kół i likwidował ich uskok. W sumie układ jezdny Astry Coupé bardzo nas mile zaskoczył. Zmienione nastawy, obniżenie zawieszenia i drobne zdawałoby się korekty dają efekt. Coupé jeździ bez porównania lepiej niż samochód bazowy, czyli Astra 2. Tyle naszych wrażeń i subiektywnych ocen. Pora teraz na zmierzone przy pomocy obiektywnych instrumentów pełne dane testowe. Zacznijmy od wymiarów.
Jak powiedzieliśmy, coupé jest o 15 cm dłuższe i o 3,5 cm niższe od Astry 2. Średnica zawracania mogłaby być o pół metra mniejsza. Jak zwykle rzeczywista ładowność niższa niż w danych fabrycznych. Bagażnik, jak mówiliśmy, bardzo obszerny. Wyniki bardzo dobre, ale to norma w tego typu autach. Zużycie paliwa raczej duże, 150-konne Audi pali 11 na 100 w mieście. Hamulce lepsze niż w Astrze 2. Niewielkie wydłużenie drogi po kilkukrotnym mocnym hamowaniu. To akurat nam się podoba. Cicho przy ustabilizowanej prędkości, ładny dźwięk przy przyspieszaniu. Bez wątpienia Astra Coupé to nowoczesny, usportowiony samochód. W sumie fajne nadwozie i przyjazne, na ogół bardzo dobre jakościowo wnętrze. Silnik w normie. Układ jezdny powyżej normy. Średnia ocena 7 punktów. Samochody typu coupé kupuje się przede wszystkim dla samej przyjemności posiadania czegoś takiego, jeżdżenia czymś takim, troszkę także z powodu prestiżu. No cóż, wszystko to kosztuje. W tym przypadku prawie o połowę drożej niż w przypadku auta bazowego, czyli Astry 2. Jeżeli ktoś ma ochotę, już od stycznia w sprzedaży, ale tylko na indywidualne zamówienia. Panie Jurku, jak się panu ten samochodzik podobał? No, ładne auto, chociaż jeśli chodzi o Opla, to ja cenię 3 samochody. Zafirę, Fronterę i Omegę. Zafirę, bo jest to najbardziej funkcjonalny samochód na rynku. Fronterę, bo jest to prawdziwy samochód terenowy. No wszędzie się da tym wjechać. Ale za małe pieniądze. I za małe pieniądze. I Omegę, bo to w klasie samochodów luksusowych jest również bardzo ciekawa propozycja cenowa. Tak, panie Jurku, no na 90% podoba mi się pana kierunek myślenia. A 10 to 10%. 10% pozostawiam sobie na te auta, które mnie się podobają. No proszę. Proszę państwa, i to wszystko. Dzisiaj zapraszamy na następne spotkanie za tydzień o tej samej porze. Obiecujemy. Po pierwsze, przedstawimy państwu Volvo V70 Cross Country, a więc samochód nadający się do jeżdżenia nie tylko po asfalcie. Przedstawimy futurystyczny model Citroena. I motocykle A no właśnie, właśnie, i będą. motocykle. Zatem dzisiaj mówimy dobranoc. Do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy Państwu.